Dziś w odcinku wycieczka na Gozo, dokąd katedry w Valecie, ciche miasto Mdina i nekropolię Rabatu. Zapraszam. Cześć, witam Was w miejscowości Meliecha, gdzie wynajęliśmy apartament. Idziemy właśnie na lokalną plażę. A tu możecie zobaczyć pana, który z cysterny napełnia wodę w basenie. A teraz kilka spostrzeżeń z Malty. Malta na pewno nie jest taką wyspą czysto wypoczynkową, ponieważ jest tu relatywnie mało plaż. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu jest ona bardzo interesująca, jeśli chodzi o historię. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia, zwłaszcza z czasów wypraw krzyżowych. No, Malta ma super interesującą historię, także jeśli ktoś lubi takie sprawy, to zapraszam na Maltę. Zobaczcie sobie, jaki zajebisty maltański klimat. Droga przy samym morzu. Będę normalnie jeżdżą auta. No tutaj ludzie mają jakieś kwatery, w których mieszkają. Nieźle. Dziś po 4 dniach intensywnego zwiedzania stwierdziliśmy, że robimy relaks i wybieramy się na plażę. Przyjechaliśmy na Maltę w listopadzie. Jesteśmy teoretycznie po sezonie, natomiast w tych wszystkich najbardziej znanych punktach, atrakcjach jest nadal mnóstwo turystów. Wszystkie miejsca parkingowe praktycznie są zajęte, także jeśli wybieracie się na zwiedzanie, to proponuję jednak po sezonie. Nie wyobrażam sobie tego, jak to wygląda w trakcie sezonu w szczycie, gdy jest tutaj mnóstwo ludzi, gdyż teraz nawet jeżdżąc drogami, a dróżki są tutaj wyjątkowo wąskie, jest trudno się wyprzedzić, wyminąć z autokarami. Maltańczycy lubią nazywać wszystkie swoje miejsca, swoje domy. Zobaczcie, że każdy ma oprócz numerku jakąś nazwę. Nieźle, co? Z plaży Meliecha możecie wykupić sobie za 22 € wycieczkę na Gozo i Comino, za dodatkowe 12 € autobus hop-on, hop-off na Gozo, także nie trzeba fatygować się do głównego portu. Plaża w Meliecha jest spoko. Duża, szeroka, z leżakami i parasolami w cenie 6 € za sztukę, plus na stolikach przy leżakach jest QR kod do pobliskiej restauracji, gdzie można złożyć zamówienie, które pan kelner przynosi prosto na plażę. Jeśli chodzi o wodę w morzu, to jest ona zaskakująco ciepła, jak na listopad. Na pewno jest cieplejsza niż w basenie. Basen to oczywiście dużo mniejszy zbiornik i wieczorem, jak temperatura się obniża, dużo szybciej się schładza niż woda w morzu nagrzana po całym sezonie letnim. Także w morzu można się spokojnie kąpać. Pogoda jest super, jest tak między 20 a 22 stopnie, także jest bardzo przyjemnie. Maltę odwiedza coraz więcej Polaków, przez co w sklepach można spotkać polskie produkty, takie jak kabanosy, ogórki, piwo czy wódkę. Co więcej, nam udało się spotkać nawet polską ekspedientkę. A tutaj, jak dla mnie, pan wygrywa w konkursie mistrza parkowania łodzi. Naprawdę zuch. A teraz jeszcze rzut oka z góry na nasz apartament i okolice. Zaraz będziemy płynęli takim oto okrętem. Dziś płyniemy na Gozo.
Jesteśmy w tej chwili na Bliźniaczym, zaraz odpływamy. Jeszcze rzut oka na port w miejscowości Cirkeva, skąd będziemy odpływali na Gozo. Witam Was z pokładu promu. Przed nami 20 minut rejsu na Gozo i tam będziemy dalej już jeździć znowu autkiem. Płynąc na Gozo z Malty nic się nie płaci. Płaci się dopiero wracając na Maltę, ale nie są to jakieś porażające kwoty. Dosłownie kilka euro. Promy kursują praktycznie non-stop, więc nie trzeba ustawiać się na jakąś konkretną godzinę. Stolicą wyspy jest miejscowość Rabat z piękną cytadelą górującą nad okolicą. Po prawej mijamy Comino. Na Malcie od wielu lat toczy się dyskusja, czy zbudować most na Gozo, ale Maltańczycy nie chcą budowy mostu, ponieważ obawiają się, że wyspa dzisiaj, która jest mało zaludniona, zostanie zadeptana przez turystów. Dlatego pływa się tutaj promem. Z ciekawostek, jakie wyczytałem, to w 1551 roku piraci osmańscy uprowadzili niemal całą populację Gozo do niewoli w Afryce Północnej. Proszę Państwa, oto Gozo, wyspa rzekiem i miodem płynąca. Prosimy o malkontentów z tylnej kanapy o nie komentowanie. Nasze ulubione murki po obu stronach. Mamy, drodzy Państwo, teraz wykupioną wycieczkę hop-on, hop-off, tylko bez hop-off. Cały czas jeździmy samochodem i oglądamy wszystko z okien samochodu. Aha. Idziemy teraz oglądać klify Tacenc. Wracamy z klifu. Ciśniemy dalej. Z lewej mijamy akwedukt, który powstał w latach 40. XIX wieku za panowania Brytyjczyków. Jego zadaniem było doprowadzanie wody z naturalnych źródeł z rejonu Kercem do stolicy wyspy Wiktorii, dawniej zwanej Rabat.
Wraz z akweduktem w samej stolicy zbudowano też zbiornik na wodę w fosie obok Cytadeli. Jedziemy teraz zobaczyć Fungus Rock, gdzie rośnie grzyb maltański. Grzyb maltański to w rzeczywistości nie grzyb, lecz roślina, bylina przypominająca kształtem grzyb. Rośnie ona także w innych rejonach, ale temu z Fungus Rock przypisywano nadzwyczajne właściwości. Uważano, że jego spożycie działa rewelacyjnie na organizm. Korzeń był serwowany na różne sposoby. Pieczony, proszkowany, dodawany do wina lub miodu. Leczono nim apopleksję, czerwonkę i urazy krwotoczne. Wszystko wymyślili Joanici, którzy na tym nieźle zarabiali. Najpierw rozreklamowali grzybka maltańskiego jako nadzwyczajny środek na wiele chorób, stosując różne chwyty marketingowe. Rozsyłali próbki leku ładnie zapakowane z opisem działania za darmo do wpływowych europejskich dworów. Wzbudzili w ten sposób zaciekawienie i czekali, aż zaczną spływać zamówienia. Lek okazał się hitem, a skałę, na której rósł grzybek, objęto ścisłą ochroną. Dostęp do niej mieli tylko zakonni aptekarze. W wieży w pobliżu Fungus Rock postawiono strażników, których jedynym zadaniem było pilnowanie skały. Za wtargnięcie na skałę groziły galery, a za kradzież rośliny nawet śmierć. Rycerze wygładzili ściany skały tak, żeby nikomu nie przyszło do głowy spróbować się na nią wdrapać. Joanici dostawali się na wyspę w koszu podwieszonym do lin rozwieszonych między Gozo a Fungus Rock. To nie jedyny lek, na którym kawalerowie maltańscy zarabiali. Znany był także medykament na ukąszenie węży, tzw. ziemia świętego Pawła. Jej produkcja była prostsza. Wystarczyło zebrać kamienie w grocie świętego Pawła w Rabacie, sproszkować je, ładnie zapakować i interes się kręcił. Proszek był podobno antidotum na ukąszenie węży i pomagał przy odpruwaniu organizmu. Oczywiście nie miał żadnych właściwości leczniczych. Dla uwiarygodnienia produktu użyto historii opisanej w dziejach apostolskich, kiedy to święty Paweł po rozbiciu się statku na Malcie rozpalał ognisko i ukąsił go wąż, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Uznano, że ziemia, po której stąpał apostoł, ma nadzwyczajną moc. Jesteśmy teraz nad Dueira Inland Sea, to mała spokojna laguna połączona z morzem naturalnym tunelem skalnym o długości około 80 metrów. Lokalni rybacy oferują tu krótkie przejażdżki łodzią przez tunel na otwarte morze. Jest to także popularne miejsce do nurkowania, gdyż jest tu podwodny tunel, który prowadzi na otwarte morze. Tam w oddali widzicie jeszcze raz Fungus Rock. To co widzicie to łuk skalny Wid i Ilmielach. Wygląda imponująco, natomiast dojechanie tutaj to był koszmar. Jechaliśmy od strony miejscowości Gharb, bardzo wąską drogą, oczywiście z murkami po obu stronach. Czułem się jak na torze bobslejowym, gdyż z lewej i z prawej strony miałem po 20 cm luzu, a na odcinku kilku kilometrów były dosłownie 2-3 miejsca, gdzie można było minąć się z autem z naprzeciwka. Byliśmy mega zestresowani i przez to nie nagrałem wam drogi dojazdowej. W pewnym momencie zdecydowaliśmy się, że jedna osoba pójdzie przodem, żeby zatrzymywać auta nadjeżdżające z przodu w miejscu do wymijania. Także, jeśli zdecydujecie się tu przyjechać, to wybierzcie drogę od strony miejscowości Ghasri. To ta, po której jedziemy. Jest szutrowa, ale przynajmniej szersza i można się tutaj spokojnie mijać. Dotarliśmy do miejscowości Rabat. Nazwa Rabat to tradycyjna maltańska nazwa miasta. W 1887 roku Brytyjczycy nadali mu oficjalną nazwę Victoria, na cześć swojej królowej. Do dziś miejscowi częściej mówią Rabat, a oficjalne dokumenty używają nazwy Victoria. Na wzgórzu stoi jedna z najstarszych fortec Malty, Cytadela. Przez wieki służyła ona mieszkańcom jako schronienie przed piratami i najeźdźcami. Z jej murów rozciąga się widok na całą wyspę. Za chwilę wam go pokażę. W Rabat odbywają się jedne z najpiękniejszych fest religijnych w całym kraju. Miasto stoi na wapiennych skałach z systemem naturalnych jaskiń, z których część była wykorzystywana podczas II wojny światowej jako schrony. Na Malcie warto zwrócić uwagę na kościelne wieże z 2 zegarami. Często pokazują one różne godziny. Zastanawiacie się pewnie dlaczego. Otóż to stara tradycja, gdzie jeden zegar wskazywał prawdziwy czas, a drugi miał zmylić szatana albo śmierć, żeby nie wiedzieli, kiedy zabrać kolejnego nieszczęśnika. Jak rozpoznać właściwy zegar? Najczęściej, choć nie zawsze, prawy zegar pokazuje błędną godzinę. Ale nie wszystkie pary zegarów pokazują różny czas. W wielu kościołach jedna tarcza wskazuje godzinę, a druga dzień tygodnia lub miesiąc.
jest bar, w którym będzie dzisiaj jedzone. Dobra, wjeżdżają kalmary. Ja już miałem dość królika i dlatego wybrałem spaghetti z owocami morza. A to obiecana cytadela. Przyznacie, że piękny widok. Zobaczcie, niezłe klimatyczne przejście. Dobra, robi się ciemno, zwijamy się na prom i wracamy na Maltę. Pierwszy raz nie muszę kierykować od tygodnia. Dobra, teraz Wam zdradzę główny powód naszego powrotu do Valletty. Otóż wybieramy się na koncert Caravaggio Experience w konkatedrze Świętego Jana, gdzie znajduje się obraz Ścięcie Świętego Jana Chrzciciela. Konkatedra została zbudowana z inicjatywy wielkiego mistrza Jean de la Cassière, który sfinansował całe przedsięwzięcie. Wzniesiono ją zaledwie w ciągu 5 lat i oddano do użytku w 1577 roku. Pod marmurową mozaiką podłogi znajduje się około 400 płyt nagrobnych rycerzy i dostojników zakonu, co czyni posadzkę nie tylko dekoracją, ale i grobowcem wielowiekowej historii zakonu. Obecnie świątynia należy do najczęściej odwiedzanych miejsc na Malcie. Rocznie przyciąga setki tysięcy turystów. Jednym z najcenniejszych obiektów w konkatedrze jest obraz Ścięcie Świętego Jana Chrzciciela autorstwa Caravaggio. Michelangelo Merisi urodził się w miejscowości Caravaggio koło Mediolanu, skąd wzięło się jego imię. W dzieciństwie doświadczył śmierci ojca i dziadków podczas epidemii dżumy. W wieku 13 lat zaczął się uczyć podstaw warsztatu malarskiego. 6 lat później Caravaggio przeniósł się do Rzymu, artystycznego centrum Europy. Początkowo żył w biedzie, ale zauważył go kardynał Francesco del Monte, który stał się jego protektorem. Dzięki niemu Caravaggio zaczął malować dla arystokracji i kościoła. Caravaggio był genialny, ale zarazem wybuchowy. Jego życie to ciągła ucieczka, praca, skandale i konflikty z prawem. Przypłynął na Maltę, uciekając z Rzymu po zabiciu innego mężczyzny w pojedynku. Artysta liczył na łaskawienie papieskie. Wielki mistrz poinformował papieża o schwytaniu poszukiwanego Caravaggio i zasugerował mu, że w ramach pokuty malarz mógłby namalować obraz w konkatedrze. Papież przystał na tą propozycję i tak właśnie powstał sławetny obraz. W centralnej części obrazu możemy zobaczyć kata pochylonego nad ciałem Jana, próbującego dopełnić egzekucji. Święty Jan leży na ziemi w pozornym bezruchu, twarz ma niewidoczną. W prawej części są przypadkowi przechodnie i strażnicy, którzy reagują z przerażeniem, ale są niejako bezsilni. Zaś dwie służące po lewej stronie czekają ze srebrną misą na głowę Jana. Krew Jana wypływa z rany w kształcie symbolicznej linii, która tworzy miejsce podpisu malarza w dolnej, centralnej części obrazu słowami F. Michelangelo. Podpis jest jak spowiedź artysty, który sam uciekł na Maltę przed wyrokiem śmierci za zabójstwo.
Dobra, powoli opuszczamy konkatedrę, ale opowiem wam jeszcze, dlaczego ścięto świętego Jana. Jan publicznie potępił związek Heroda Antypasa z Herodiadą, która najpierw była żoną jego brata, a potem jego kochanką i nową partnerką. Jan Chrzciciel otwarcie krytykował ten związek, cytując przykazanie: nie wolno ci mieć żony twego brata. To było bezpośrednie uderzenie w honor i moralną pozycję władcy. Jan był charyzmatycznym prorokiem, gromadził tłumy, był dla ludzi autorytetem. Herod bał się, że Jan może podburzyć lud przeciwko niemu, dlatego kazał go aresztować. Podczas uczty z okazji urodzin Heroda, jego pasierbica tańcząc tak zachwyciła gości, że Herod w przypływie euforii i dumy złożył nierozsądną obietnicę, mówiąc: proś mnie o co chcesz, a dam ci nawet połowę królestwa. Pasierbica pod wpływem matki Herodiany zażądała, aby dał jej na misie głowę Jana Chrzciciela. I taka to jest historia tego obrazu. Witam z miejscowości Mdina, zwanym Cichym Miastem, ponieważ nie ma tam ruchu kołowego. Była tu pierwotnie stolica Malty, zanim pojawili się rycerze Joanici. W średniowieczu mieszkały tu najbardziej wpływowe rodziny maltańskiej szlachty. Do dziś wiele rezydencji należy do arystokratycznych rodów. Mdina została zbudowana na naturalnym wzgórzu, przez co zapewniała doskonałe warunki obronne. Z jej murów rozciąga się widok na niemal całą wyspę. Uwieczniono ją m.in. w pierwszym sezonie Gry o Tron. A teraz wchodzimy do lochów pod pałacem Wilhena w Mdinie, gdzie w czasach, gdy pałac był siedzibą sądu zakonu kawalerów maltańskich, lochy pod nim służyły jako więzienie i miejsce przesłuchań. Dziś lochy prezentują ciemną stronę historii Malty poprzez realistyczne sceny tortur i kar stosowanych w różnych epokach. Inscenizacje są na tyle drastyczne, że wstrzymałem się z ich publikacją, dlatego również nie polecam tego miejsca dla dzieciaków. Miało tu nie być samochodów, a są. No oczywiście mieszkańcy i służby mogą tutaj wjeżdżać. Zobaczcie jaki patent. Stare budki telefoniczne zostały przerobione na miejsca, gdzie wiszą defibrylatory. Jesteśmy w Palazzo Falson. Palazzo Falson to średniowieczna rezydencja szlachecka z autentycznymi wnętrzami i bogatą kolekcją zabytków, która dziś jest otwarta dla publiczności. W przeszłości budynek był własnością różnych wpływowych rodzin, w tym rodu Falson, od którego pochodzi jego nazwa. W XX wieku pałac kupił kapitan Golscher, kolekcjoner sztuki, który zgromadził tu tysiące dzieł i artefaktów. Po jego śmierci budynek i kolekcję przekazano fundacji, która przeprowadziła remont i udostępniła muzeum w 2007 roku.
Tu mamy pas cnoty. To musiało być strasznie niewygodne i niehigieniczne. Pomijam doznania niedoszłych amantów. Idziemy teraz do kuchni. Kuchnia jak to kuchnia. Stół. Jakieś kredensy. I palenisko. A tu skromna sypialnia, zapewne kogoś ze służby. Tutaj zastawa przygotowana na imprezkę. Zwróćcie uwagę na stół nakryty weneckim szkłem i srebrnymi sztućcami. Nawet ogień się już pali. A tu mamy bibliotekę, w której znajduje się ponad 4,5 tysiąca książek i mały akcent związany z Caravaggio, obraz głowy Jana Chrzciciela podany już na tacy. A to główna sypialnia. Jeszcze widoczek z dachu z Palazzo Falson. A teraz idziemy na obiad do uroczej restauracji Kogis. Mają tu obszerne menu z typowymi maltańskimi potrawami, pizzą, pastami i rybami po kilkanaście euro. Miejsce to dawny arabski dom z własną studnią oraz schronem przeciwlotniczym wykutym bezpośrednio w murach bastionu. Dziś poleciało m.in. ravioli z królikiem oraz risotto z owocami morza. Wszystko było pyszne. A tu mistrzowie hydrauliki. Mistrzowie hydrauliki, ujęcie drugie. Idziemy teraz do przyległego miasta Rabat. Jego nazwa pochodzi od arabskiego słowa rabad, oznaczającego przedmieście, bo właśnie tak funkcjonowało to miejsce, gdy Arabowie podzielili niegdyś starożytne miasto Melite na dwie części. Jedną z największych atrakcji Rabatu są katakumby Świętego Pawła, czyli rozległy kompleks podziemnych grobowców sięgających czasów rzymskich, do których właśnie idziemy. Idziemy teraz zobaczyć katakumby. Zaraz opowiadam. W tych podziemnych cmentarzyskach chowano najpierw pogan, potem Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Oczywiście każdego zgodnie ze zwyczajami jego religii. Katakumby to plątanina podziemnych korytarzy z wykutymi grobowcami. Można tu zobaczyć wydrążone w skale okrągłe stoły, przy których odbywały się biesiady, będące częścią obrządku pogrzebowego. Żeby odór rozkładających się ciał nie przeszkadzał w uczcie, wykuwano szyby wentylacyjne. Na świecie jest oczywiście dużo katakumb, ale te maltańskie wyróżniają się wspomnianymi stołami. Stoły i ich otoczenie przypominają triclinium, czyli jadalnie w rzymskich domach. Dobra, wychodzimy z podziemi. Na zewnątrz jest jeszcze spora część mniejszych katakumb. Kończymy naszą przygodę na Malcie. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie komentarz na dole. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się mój film, polajkuj go i zapraszam do subskrypcji.